Witam serdecznie. Dzisiaj dla odmiany jakiś odcinek techniczny. Pokażę, jak założyć sobie taką małą kostkę nanoakwarium dla nanorybek. Myślę, że rady, które w dziele można spokojnie stosować do akwariów takich do 60 litrów, bo powyżej to już przestaje być nano. Zasady są dość proste. Wolno rosnące rośliny, gatunki karłowate. Chodzi o to, żebyśmy tu nie musieli ciąć. Pierwsze, od czego zaczniemy, to jest podłoże. To akwarium założymy sobie na żwirku, w związku z czym można będzie tutaj hodować ryby, które wymagają pH powyżej 7, jak również ryby, które wymagają tego pH niższego, na przykład 6,5. Zamierzam użyć tego to tutaj wypłukanego już żwirku. To jest żwirek rzeczny. Nie stosujcie żadnego innego poza rzecznym, on musi być obtoczony, inaczej może kaleczyć ryby. Odradzam też te kolorowe żwirki. To tylko stopiona krzemionka zabarwiona czymś tam. Czyli de facto szkło, prawda? To może pękać i być niebezpieczne. I według mnie rośliny nie za bardzo to lubią. Nie ma w tym za bardzo porów, więc bakterie też nie mają gdzie się osiedlić. Najlepszy jest taki żwirek. Można dodać też trochę ceramisu. No, to według mnie najlepsza opcja. Oczywiście różne inne dodatki też są wskazane, typu glina albo kulki nawozowe. Baniak zyskał podłoże. Teraz trzeba dodać czegoś, co użyźni nam to podłoże. Można stosować glinę. Ja na przykład stosuję takie kulki. To jest lateryt. Lateryt firmy Hobby. Bardzo fajny nawóz, długo działający. Powolny, to wskazane właśnie, żeby nawóz był powolny, bo inaczej będzie bomba glonów od razu. Tą oto kulkę zamierzam pokruszyć i równomiernie rozłożyć kawałeczki po tym właśnie małym skrawku podłoża akwariowego. Otóż mamy pokruszony lateryt. Dość dużo z tej kulki wyszło, jak widać, tych kawałków spokojnie wystarczy na całe to małe akwarium. Rozłóżmy to. Lateryt rozkładamy równomiernie na dnie w akwarium. Następnie wciskamy go palcem pod żwirek. I mamy już przygotowane podłoże do sadzenia roślin. Wybierzemy coś bardzo małego, tak aby akwarium przynajmniej przez najbliższe pół roku nie wymagało żadnej przycinki. Lateryt jest już wciśnięty w podłoże. Teraz zajmijmy się tylnią szybą, tak by wyglądała atrakcyjnie. Najlepszym pomysłem jest posadzić na jakichś korzeniach mech, który zarośnie nam tylnią szybę i stworzy tło. Będzie fajnie kontrastować i spływać tutaj na dół, na dno zbiornika, gdzie będziemy mieć małą trawkę. Polecam Lila eopsis. Jest kilka gatunków, Braziliensis, New Zealandé. Ja akurat to New Zealand tutaj posadzę, bo mam trochę sadzonek. Do wystroju wykorzystujemy korzonki, które sobie układamy z tyłu. Należy zostawić miejsce na filtr i wziąć pod uwagę to, że mech, który urośnie, nie powinien być stłamszony, aby wyglądać naturalnie, więc powinna pozostać pewna wolna przestrzeń na przyszłość. O tym należy pamiętać. Nie należy za gęsto sadzić na początku, ponieważ później będą problemy z tym, że rośliny się zarastają zbyt mocno. Budujemy wszystko z myślą, że pierwsza przycinka jest za pół roku, tak jak powiedziałem. Dodałem filterek. Na razie wygląda to wszystko dość topornie. No, bardzo dobrze właśnie, niech tak wygląda. Do filtra musi być łatwy dostęp.
Próby maskowania tego filtra zbyt mocne mogą się skończyć tragicznie dla ryb. Zwracam uwagę na pewne szczegóły. Po pierwsze, gąbka nie powinna nigdy przylegać do szyby, ponieważ ryby, które wpłyną tam, po prostu już nigdy stamtąd nie wypłyną. Tak samo z tyłu tak powinno być i u dołu powinna być też luka. Ja muszę troszeczkę podnieść ten filterek. Też powinna być taka luka, aby żadna ryba nie mogła się zaklinować. To bardzo naprawdę istotne, szczególnie w takim małym akwarium. Ryby, które wpłyną nam między szybę a tą gąbkę, to już ryby zazwyczaj stracone. Miałem takie wypadki, więc przestrzegam. Dobrze, pokażę teraz, jakie rośliny zamierzam tutaj posadzić. I coś wymyślimy, aby zamaskować do końca tą tylnią szybę. Ok, jak widzicie, trochę zmieniłem, ale według zasady, że jak nie wiesz, co zrobić z tylnią szybą, to najlepiej zagruzuj ją kawałkami drewna plus kamory. Ja tutaj sobie użyłem takich skałek wulkanicznych, melafirów. One zawierają kalcyt w sobie, czyli węglan wapnia, więc będą mi zatwardzać tą wodę. Zamierzam tu mieć rybki żyworodne. Przód zamaskowałem, znaczy chodzi mi o gąbkę od filtra, zamaskowałem w ten sposób. Patrząc z poziomu ziemi, tak jak teraz, to widzimy coś takiego. Zwracam uwagę, żeby budując takie piramidy jak ta z tyłu, wszystko było stabilne, bo jeżeli się to zawali, to może zabić nasze ryby. Dobrze by było też, żeby ryby nie mogły się tam zaklinować. Trzeba to dobrze pomyśleć, jak się to układa. Ale coś takiego proponuję zrobić. Już nie jest tak topornie, jak przed chwilą było. Teraz rzeczywiście można dołożyć tutaj kilka roślin, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Posadziłem troszeczkę Lila Eopsis. Na razie wystarczy tyle. To się rozrośnie spokojnie. Oprócz tego dałem małą sadzonkę kryptokoryny Becketti, przepraszam, kryptokoryny Albidy Brown. No i pozostało zrobić sobie coś na tej ściance. Można posadzić jakieś bucephalendry, Anubiasa nana na przykład. Chodzi o to, żeby to był ten najmniejszy Anubias nana. Albo można posadzić jakiś mech. Ja zamierzam obsadzić to machem. No i można zalać wodą oczywiście. To znaczy wodą proponowałbym zalać teraz, ponieważ później przy nalewaniu ten mech nam powypływa, a w tym momencie możemy go sobie powtykać, jak już oczywiście będzie woda, możemy go powtykać na stałe. Tak więc napełniamy. Baniak ukończony. Oczywiście musi się odstać woda, to chyba zrozumiałe. Filterek sobie pyka. Tutaj we szczeliny powtykałem mech. To jest Piscidens fontynalus. No słabo go widać, bo jest jeszcze mętna woda. W każdym razie tak wygląda prosty baniak założony dla nanorybek. Tutaj akurat będą żyworódki. Wpuszczę drobniczki nadobne Neoheterandra elegans. Myślę, że będzie im tutaj dobrze. W kolejnych shortach będę co jakiś czas pokazywał to akwarium, jak się rozwija, abyście mogli sobie sprawdzić, czy warto zrobić coś w tym stylu, jak proponuję tutaj. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, cześć.